z racji tego, że poświęciłem już ładnych kilka dni na obserwację zimorodka i poczynań jego na niewielkiej rzeczce, mam chęć na zrobienie mu fotografii w jego naturalnym środowisku, inne zdjęcia niż robiłem do tej pory, a więc zdjęcia, które będą takie dosyć mroczne. Widać będzie, że zimorodek ten ma norkę na brzegu leśnej rzeczki. Chciałbym fotografii takiej typowo w akompaniamencie leśnym, jak siedzi gdzieś na jakichś gałązkach, innej niż do tej pory robiłem nad brzegiem Odry chociażby. A Odra cały czas wysoka, psuje mi to niesamowicie moje miejscówki dotychczasowe. No niestety trzeba szukać alternatyw, nie można stać w miejscu i czekać, aż ta Odra opadnie, bo naprawdę w tym roku wygląda, jakbym się miał jednak nie doczekać. Straszliwe wiatrołomy przede mną. To, co kiedyś było fajną ścieżką taką rodzinną na rodzinne spacery, okazuje się, że robi się z tego niezły tor przeszkód, ale to nic. Muszę być teraz trochę ciszej, więc zarzuciłem tylko temat, za czym będę ganiał, a tymczasem na tej małej rzeczce płyną dwie obok siebie. To i właśnie spuszczyłem sobie sarenkę. Płyną dwie rzeczki obok siebie i ostatnio na tej rzeczce widziałem pliszkę górską, która pięknie zapozowała mi na gałęziach, łamanych gałęziach, które wpadły do rzeczki. Dobra, nic. Wychodzi na to, że trzeba naprawdę już skupić się na tym, co widzimy w kółko, bo jest tu szansa na to, żeby te sarny pofotografować, jeżeli będzie taka okazja. Powoli do miejscówki, więc musiałem się uczuwać odpowiednio. W tej teorii brak ruchu i ciuchy w stonowanych kolorach powinny wystarczyć, ale ja w zamyśle chcę go wytropić, więc będę się trochę przemieszczał i nawet gdyby mnie, że tak powiem, zaskoczył i pojawił się w momencie, w którym będę się przemieszczał, liczę na to, że wystarczy zastygnąć w takim stroju bez ruchu. W zasadzie niewiele różnić się od otaczających mnie elementów przyrody, więc mam nadzieję, że jestem odpowiednio przygotowany. Ok, dobra, zbliżam się do tej rzeczki, która jest tutaj, więc zobaczymy, ustawię się i no co, będą pierwsze obserwacje. Najgorzej, że nie mogę teraz się obrócić z aparatem, kurde, jak chciałbym mu zrobić zdjęcie tuż nad wodą. Ajajaj. Brzeg na to nie pozwala, jest bardzo stromy i na dole jest błoto. Zrozum, że ja leżę centralnie w błocie. To jest po łokieć w błocie, żeby mieć ujęcie z nad wody. Ale to nic.
Wracam obecnie z lasu. Spotka mnie pompa, niestety spotka mnie pompa sroga. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. Teraz może, nie? Ja cię kręcę, ale dobra. To nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Przed chwilą rozmawiałem z żonką. Prosiłem ją, żeby mi przygotowała cały komplet pod kompanię, bo no jestem cały z błota. Leżałem centralnie z kolanem w nurcie rzeki praktycznie. Rzeczki, bo to nie rzeka. W nurcie rzeczki. Śmierdzę mułem. Ale definitywnie było warto. Oj, było warto. To, co ja dzisiaj na własne oczy zobaczyłem, to te zimorodki wyczyniały, to po prostu zrekompensuje mi wszystko, co mnie w tym momencie spotka na drodze powrotnej. Na szczęście sprzęt mam zabezpieczony przed deszczem. Także nie powinno nic się poważnego stać. No nic, trzeba będzie się skupić teraz w miarę stąd szybko wyjść, przedrzeć się przez te krzaczory, bo oczywiście nie ma dobrej drogi. Jest taki syf, że to jest głowa mała. Dobra, kończę. Sukces, pełny sukces dzisiaj. Co mnie cieszy. Oj, czekałem na to. Oj, masakra tu będzie. Korzystając z okazji, że no nie, to jest niebywałe. Wyszło, jak słońce pięknie przebiło, deszcz wali. Ja cię smolę. Niebywałe, a miałem nagrać jakieś smutne głupoty. Korzystając z okazji, że mi i tak jest już dzisiaj wszystko jedno, i tak jestem już kompletnie mokry, brudny, śmierdzący, z błota, z bagna, z mułu, ze wszystkiego, co sobie można wymyślić. Podsumuję mój dzisiejszy wypad. Okazuje się, że złota rada, którą dałem nowemu znajomemu na grupie i ogólnie nowemu znajomemu, że najważniejsze w fotografii jest zrobienie odpowiedniego rekonesansu, poznanie, dobre poznanie tematu, który się będzie fotografować, plus kilka trików, kilka myków. Jest to klucz do tego, aby z tych sesji naszych fotograficznych wycisnąć maksimum. Otóż ja po wielodniowych obserwacjach, po wielu godzinach spędzonych nad brzegiem tej małej rzeczki, wreszcie znalazłem miejsce, gdzie ten zimorodek bardzo chętnie poluje i udało mi się znaleźć jego norę. Dzisiaj wybrałem się tam po raz drugi. Jak widać, pogoda mnie absolutnie pokonała. W miejscu, w którym fotografowałem, to było absolutnie wszystko przykryte cieniem z koron drzew, także tam niewiele słońca się przebijało. Z moim obiektywem, z moim body, no nie mogę sobie pozwolić na to, aby podkręcać ISO w nieskończoność, bo już 1600 i jakąkolwiek kompensację ekspozycji, jeżeli zrobię, to już mam takie ziarno, że z tego zdjęcia raczej niewiele można wycisnąć. No, dzisiejsza sesja udana w 300%. Zdecydowałem się na samym końcu położyć praktycznie w nurcie tej małej rzeczki. Wrąbałem się tam łokciem, wrąbałem się tam kolanem, absolutnie cały mój sprzęt jest obecnie ufajdany tym mułem. Ale zdjęcia, które tam zrobiłem, no zrywają papę z dachu, mi osobiście. Nie wiem jak moim odbiorcom, ale ja jestem z tych zdjęć tak zadowolony. Wyciągnąłem dzisiaj tyle wniosków z obserwacji tego pięknego ptaka, że to jest no warte i 5 razy tyle bym leżał w tym mule i 5 razy, za każdym razem, kiedy sobie pomyślę o takiej sesji, wrąbałbym się tam po szyję, siedział i nie narzekał, także absolutny majstersztyk. Dobra, sesja udana, no niebawem wrzucę to wszystko, postaram się skleić z tego jakiś sensowny, fajny materiał. Powrzucam zdjęcia, fotografie z rekonesansu, jeżeli gdzieś takie posiadam, a na pewno, bo dużo dokumentuję. Także no, mam nadzieję, że będzie to dosyć przyjemne w odbiorze, także
stoję tu i czekam, ale przejrzałem meteorogramy, przejrzałem czeskie radary meteorologiczne. Nie za wiele wskazuje na to, żeby chciało przestać padać, więc chyba zaraz skończę udawać, że się chowam i po prostu zmoknę jak facet.